Jestem psychologiem biznesu z 15-letnim stażem. Zajmuję się wspieraniem pracowników w rozwoju kompetencji i wspieraniem organizacji w diagnozowaniu kompetencji pracowników. I posługuję się przy tym szeregiem różnych metod. Pierwsze moje wykształcenie, jestem trenerem, pracuję z grupami szkoleniowymi, szkolę głównie menedżerów z zakresu technik zarządzania ludźmi, przywództwa, motywowania, komunikacji i też udzielania informacji zwrotnej. Drugi ważny obszar mojej pracy to facylitacja. Prowadzę spotkania, na których pracownicy mają za zadanie wypracować rozwiązania pewnych problemów, wygenerować nowe pomysły. Zbieram dane, które przydatne są również podczas dalszych etapów różnych projektów. Zajmuję się również coachingiem, pracuję z uczestnikami 1 na 1, wspieram ich w realizacji ważnych dla nich celów zawodowych, dopasowując się, jeżeli chodzi o wybór technik, do ich potrzeb. Łączę często techniki coachingowe i szkoleniowe. Bardzo często osoby, które do mnie się zgłaszają, potrzebują pewnej pigułki wiedzy i wtedy umawiamy się na to, że stosujemy nie tylko czystą pracę pytaniami, natomiast umawiamy się na to, że ja robię również mini formy szkoleniowe, przekazuję pewną wiedzę po to, żeby ułatwić mojemu klientowi dojście do celu, który jest dla niego ważny. Dużą częścią mojej pracy jest również praca diagnosty. Projektuję i wdrażam Assessment i Development Center. Jestem diagnostą, stosuję również techniki kwestionariuszowe, testy inteligencji, po to, żeby zebrać jak najbardziej kompleksowe informacje na temat danego człowieka. To pomaga mi później wspólnie z nim podczas sesji rozwojowej planować jego dalszy rozwój. Witam serdecznie po przerwie. Dziękuję Wam bardzo, że przyszliście tak punktualnie. Powiedzieliśmy sobie już trochę na temat tego, jakie struktury można zastosować, jakie formy można zastosować, żeby przekazać pracownikowi informację zwrotną, czyli jak sformułować to, co chcemy w ogóle powiedzieć. I powiedzcie mi, jak Wy myślicie, jak to zadziała? Czego się spodziewacie z tej drugiej strony? W pracy z menedżerami pomaga mi to, że mam również swoje doświadczenia zarządzania projektami i zarządzania ludźmi w tych projektach. Ale przede wszystkim to, że przez 15 lat pracy z ludźmi słyszałam bardzo dużo różnych historii, dużo różnych sytuacji i z tej wiedzy bardzo czerpię. Mam swoje doświadczenia sprzedażowe, mam swoje doświadczenia pracy w organizacji, dzięki czemu mówię po prostu podobnym językiem jak uczestnicy moich szkoleń czy coachingów. Powiem Wam, jak wygląda pierwszy etap. Na początku najczęściej jest szok. To znaczy, raczej nie lubimy słyszeć szczególnie tej krytycznej części informacji zwrotnej. Szok i niedowierzanie, czyli absolutne zatrzymanie i odrzucenie tego, co w tym momencie przychodzi. Powiem Wam na przykładzie może takim z życia prywatnego, bo przecież informacji zwrotnej używamy nie tylko w pracy, ale też w życiu osobistym, przynajmniej ja tak robię. Pracuję również ze sprzedawcami, natomiast z pewnym dosyć określonym typem sprzedawców, do których mam szczególną słabość. Są to tak zwani sprzedający niesprzedawcy, czyli osoby, które przyszły do swojej pracy ze względu na swoje kompetencje merytoryczne, natomiast później okazało się, że w ich pracy jest jakiś komponent sprzedaży, że muszą też te swoje usługi w jakiś sposób najpierw sprzedać, żeby móc je realizować. Takie osoby często mają duży opór przed sprzedażą, negatywne skojarzenia z tym, co sprzedaż oznacza, nie chcą klientom wciskać na siłę różnych produktów, unikają podjęcia kontaktu z klientem. Można się domyśleć, że przez to nie są w pełni efektywne w realizacji celów szkoleniowych. Lubię pracować z takimi osobami nad kruszeniem ich przekonań dotyczących sprzedaży i nad wypracowywaniem takiego modelu rozmawiania z klientem, który jest w zgodzie z ich wartościami, z ich podejściem, a jednocześnie umożliwia realizację celów biznesowych. Co następuje po tym pierwszym szoku? Optymalnie następuje etap takiej złości. Dlaczego mówię, że to jest fajny moment? Bo zauważcie, że kiedy człowiek jest na tym etapie szoku, to ta energia jest gdzieś niska. Następuje taki etap zatrzymania, w ogóle ja w to nie wchodzę, ja nie chcę tego tematu dotykać, więc nie ma energii w temacie, którego dotyczy feedback. A my byśmy chcieli, żeby ta energia była, żeby można było jakoś ją skanalizować dalej i przekuć na działanie. Często uczestnicy mówią mi, że podczas naszego szkolenia panowała atmosfera otwartości, że czuli, że mogli się podzielić swoimi różnymi trudnościami i problemami i że w odpowiedzi słyszeli zrozumienie i poszukiwanie rozwiązań. Często też słyszę, że udało mi się wysłuchać bardzo różnych perspektyw, a jednocześnie poprowadzić dyskusję do konkluzji dotyczących tego, w jaki sposób warto postępować w różnych sytuacjach.
Powiem Wam, co się zadzieje później. Będziemy korzystali z tych kartek, żeby kiedy będziemy już ćwiczyli takie rozmowy w naszych trójkach, będziemy też korzystali z tego, żeby podgrywać sobie wzajemnie różne elementy oporu, no ale zanim to się stanie, to też przyporządkujemy różne techniki radzenia sobie z oporem do tego, co tutaj wygenerujecie. W prowadzeniu szkoleń pomagają mi też techniki dramowe i techniki improwizacji. Dzięki nim z większym zaangażowaniem uczestnicy wchodzą w ćwiczenia, szczególnie takie ćwiczenia, które są często trudne, jak odgrywanie scenek na środku i uzyskiwanie feedbacku. Uczestnicy często mają obawy, jak to zostanie odebrane, jest im trudno wejść w ogóle w taką sytuację. Natomiast dzięki tym technikom są w stanie bardziej się rozluźnić, ale też więcej czerpać od grupy i więcej inspiracji pozyskać podczas szkolenia. No właśnie, ten kontekst jest jakoś ważny. Czy to jest powiedziane w gniewie pod tytułem, czego ty w ogóle ode mnie oczekujesz, menedżerze, nie dajesz mi możliwości, a oczekujesz, i to jest w ogóle niesprawiedliwe, to jest nie fair, gdzieś takie poczucie często niesprawiedliwości tutaj się pojawia, no to jest gniew. Ale rzeczywiście, że ja nie mam na to wpływu, nie mam narzędzi, ale bardziej wtedy, jeżeli czujecie, że łatwo jest taką osobę przeciągnąć w stronę mówienia o tym, to co w takim razie możemy zrobić, żebyś ten wpływ zyskał, no to jesteśmy we właściwym miejscu. Ciekawa historia szkoleniowa z zeszłego miesiąca. Miałam zamówienie na szkolenie, które miało jeden cel, to znaczy zapewnić większy komfort pracy uczestnikom tego szkolenia. Pracy z klientami, ale też większy komfort generalnie takiego codziennego funkcjonowania w organizacji. Miało na niej nie być żadnych elementów technicznych związanych z tym, jak sobie radzić z oporem klienta. Natomiast uczestnicy tak bardzo zaangażowali się w szkolenie i taką dużą wartość widzieli z ćwiczeń, że sami zaproponowali na koniec, żeby poświęcić ostatni moduł na przećwiczenie trudnych sytuacji z klientem i poznanie technik radzenia sobie z tym oporem. Welcome back after the break, everybody. Nice to have you here. We talked before the break about various structures and various techniques which enable us to convey our feedback. And now I would like to ask you, what are your experiences? What can we await from the part of our subordinate? What can happen? What reactions have you encountered when giving feedback? W pracy z Westhill cenię to, że firma ta ma dużo narzędzi, które umożliwiają pracę z uczestnikami nie tylko podczas szkolenia, ale także wydłużenie tego procesu uczenia się. Wiadomo, że uczestnicy po szkoleniu często mają tendencję do tego, żeby zapomnieć lub wrócić do swoich dawnych schematów działania. Narzędzia, które proponuje Westhill, pomagają w tym, żeby ten regularny kontakt z uczestnikami szkoleń podtrzymać i żeby bardziej wspierać ich w zmianie zachowania.